Witajcie! Dzisiaj przychodzę do Was z nowym cyklem filmów dotyczących stresu. Mam nadzieję, że osoby zainteresowane tym tematem znajdą tutaj kilka ciekawych informacji dotyczących tego, czym jest stres, jak się może objawiać, czy można się przed nim ustrzec i jakie są sposoby i strategie radzenia sobie ze stresem. Zapraszam! Wszystko nas stresuje. Stres jest wszechobecny, jest bardzo wiele różnych źródeł stresu. Na przykład w pracy szef tyran, stres. W domu kłopoty finansowe, długi, kredyty, stres. Choroba w rodzinie, stres. Egzamin na prawo jazdy, stres. No, wszędzie stres. Więc w związku z tym ten stres stał się takim bardzo modnym pojęciem, ale przez to też jest często nadużywany. I przez to traktujemy go trochę po macoszemu i trochę ten temat spłycamy. A istnieje przecież stres i stres. Ten stres, o którym słyszymy w mediach, którym też potocznie się posługujemy, to jest ten stres negatywny, czyli tak zwany dystres, który pojawia się, kiedy pojawiają się jakieś okoliczności i wydarzenia, które są dla nas zagrażające. Natomiast jest jeszcze stres pozytywny, tak zwany eustres. I to jest taki stres, który nas mobilizuje do działania, który może pojawić się na przykład, nie wiem, przed ślubem, czy w trakcie jakiejś rywalizacji sportowej. Nie wiem, czy wiecie, ale w latach 60. ubiegłego wieku dwóch badaczy, Holmes i Reichey, chociaż nie wiem, czy dobrze wymawiam to drugie nazwisko, analizowali różne wydarzenia życiowe i ich wpływ na właśnie to, czy my się tymi wydarzeniami stresujemy. I stworzyli taką skalę stresu, w którym są wymienione najczęstsze wydarzenia, które mają rzeczywiście taki największy potencjał stresogenny. Ja oczywiście wiem, że to powstało już kilkadziesiąt lat temu i że wiele rzeczy mogło się tutaj już nie być takie aktualne. Natomiast ja uważam, że ta lista się całkowicie nie zdezaktualizowała. Zresztą spójrzcie sami, jakie tam pojawiają się pozycje. Śmierć współmałżonka, rozwód, separacja, choroba, utrata pracy, bezrobocie, przejście na emeryturę, czy reorganizacja w firmie, zmiana pracy, pojawienie się nowego członka rodziny. No to są takie wydarzenia, które generalnie zawsze powodują, że trochę się stresujemy, mniej lub bardziej w zależności od osoby, ale rzeczywiście są to takie wydarzenia, które zdecydowanie są stresogennymi. Jeżeli interesuje Was ta skala, chcielibyście sobie też zrobić badanie związane z tą skalą, to zapraszam Was na bloga, u góry zostawiam Wam link, tam znajduje się do tego odnośnik. Natomiast generalnie uważa się, że wszelkie wydarzenia, które są związane z takimi trzema najważniejszymi sferami naszego życia, czyli zdrowie, rodzina i praca, będą miały taki największy potencjał stresogenny. Co to jest stres? Stres to jest reakcja, która przebiega na wielu poziomach: fizjologicznym, biochemicznym, poznawczym, emocjonalnym, behawioralnym. Jest to tak naprawdę taki stan, w którym konfrontujemy wymagania stawiane naszemu organizmowi z tym, czy nasz organizm jest w stanie sobie z tymi wymaganiami po prostu poradzić. Selye, czyli ojciec tak naprawdę stresu, definicji stresu, pojęcia stresu, mawiał, że stres to jest sól życia. Dlatego, że sam stres, nawet rozumiany jako ten stres negatywny, sam w sobie nie jest czymś złym. Jest przecież tak, że po tym stresie, po tym czynniku stresogennym, który powinien w pewnym momencie ustąpić, nasz organizm powinien się zregenerować i odprężyć. I to wtedy jest taki naturalny, zdrowy cykl napięcia i odprężania. Ale niestety stres ma tendencję do tego, żeby się kumulować. A co za dużo, to niezdrowo. Selye, kiedy definiował stres jako reakcję fizjologiczną, z pewnością nie spodziewał się, że ten stres się przeniesie na wszelkie aspekty naszego funkcjonowania, że aż tak ta definicja rozciągnie się na różne właśnie aspekty tego, jak codziennie funkcjonujemy. I myślę, że taką pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, jeżeli rzeczywiście zauważamy, że mamy problem ze stresem, że sobie z nim nie radzimy, to jest przyznanie się. Tak jest chyba w większości problemów, że trzeba z tym problemem stanąć twarzą w twarz i chociażby przed samym sobą na początku powiedzieć: tak, mam problem, stresuję się, nie radzę sobie z tym stresem. Takie przyznanie się na pewno będzie dobrym początkiem. Jak wygląda stres?
Spróbujcie sobie przypomnieć jakąś sytuację, w której się ostatnio stresowaliście. Macie ją przed oczami? Pomyślcie o tym, co się działo w waszej głowie, jakie pojawiały się myśli, co się działo z waszym ciałem, sercem, oddechem. Widzicie to przed oczami? No to gratuluję! Właśnie zobaczyliście stres. Stres działa na nas wielopoziomowo. Na różnych właśnie poziomach naszego funkcjonowania potrafi się on objawić. Istnieją także zdarzenia, które posiadają cechy, dzięki którym łatwiej mogą one wpływać na to, że będziemy się stresować. Takimi zdarzeniami są na przykład zdarzenia negatywne, które od razu powodują nieco silniejszą reakcję fizjologiczną i potencjalnie łatwiej w takich zdarzeniach o stres. Drugą grupą takich zdarzeń są zdarzenia, które są nieprzewidywalne i niekontrolowane. Dlaczego? Zastanówcie się. Ja się będę trzymała takich może przykładów z egzaminu na prawo jazdy. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście kursantem. Przychodzicie na pierwszą jazdę ze swoim nowym instruktorem. I instruktor jest miły, wszystko Wam tłumaczy, jest spokojny, błędy omawia na spokojnie, nic się strasznego nie dzieje. Myślicie sobie, idealny instruktor. Przychodzicie na drugą lekcję. A tutaj co? Instruktor nagle jest wybuchowy, złośliwy, wyrywa Wam kierownicę z rąk. Nie wiecie w ogóle, co się dzieje. I kiedy przychodzicie na trzecią lekcję i normalnie macie pewien poziom zdenerwowania przed tym, że właśnie uczycie się jeździć, właśnie uczycie się prowadzić ten samochód, to jeszcze dodatkowo macie stres, ponieważ nie wiecie, którym instruktorem będzie teraz Wasz instruktor. Tym dobrym czy tym złym. Więc ten aspekt nieprzewidywalności tutaj się bardzo pojawia. Tak samo bardzo ważne jest, żeby instruktor omówił z Wami to, jak będzie wyglądał egzamin na prawo jazdy, jakie są obowiązkowe elementy, które na pewno na tym egzaminie się pojawią. Dzięki temu możecie właśnie wyeliminować jedno ze źródeł stresu. Jakie jeszcze zdarzenia? Na pewno zdarzenia niejawne w porównaniu z klarownymi. Na pewno zdarzenia, które są nowe, nieznane, do których po prostu nie mamy jeszcze, nie możemy odnieść się do swojego doświadczenia, bo jeszcze się z nimi wcześniej nie zetknęliśmy. I zdarzenia, w których jesteśmy obarczeni mnogością informacji, mnogością obowiązków. No ale nasze ciało jakoś sobie radzi przez pewien czas z takim stresem. Jakoś funkcjonuje, ale w pewnym momencie ten akumulator nam się wyładowuje i potrzebuje czasu na to, żeby się zregenerować. Nasz organizm będzie działał adaptacyjnie, będzie się przystosowywał, no ale wszystko ma swoje granice. Jak sprawdzić, czy problem nas dotyczy, czy jesteśmy zestresowani? No, psychologowie, nawet psychologowie transportu mają różnego rodzaju testy, narzędzia, metody do tego, żeby określić po pierwsze Was poziom stresu, a po drugie określić strategię, jaką posługujecie się, żeby sobie z tym stresem radzić. I są takie narzędzia dostępne na rynku. Również ja jako psycholog transportu w badaniach psychologicznych z nich korzystam, bo jednym z elementów badania psychologicznego jest właśnie ocena osoby pod kątem radzenia sobie w sytuacjach właśnie trudnych i stresowych. Narzędziem, które na przykład pozwoli określić poziom stresu, jest test PSS-10 czy KPS. Narzędziem, które pozwoli nam określić metodę, będzie CIS czy COPE. Jeżeli interesują Was narzędzie, to zostawiam Wam link u góry, bo na ten temat filmik już był i tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. Natomiast w takich domowych warunkach warto byłoby się zastanowić i odpowiedzieć sobie szczerze na kilka pytań. Zastanowić się, jak często takie zdarzenia zaczynają mieć u nas miejsce, czyli jak często stajemy się zdenerwowani, drażliwi, być może częściej teraz zaczynają drażnić nas różne błahostki, może zaczynamy zauważać, że różne rzeczy wymykają nam się spod kontroli, że nie mamy już właśnie kontroli nad różnymi aspektami swojego funkcjonowania, że mamy bardzo dużo obowiązków, z którymi przestajemy sobie radzić. Być może nawet w trakcie odpoczynku myślami ciągle krążymy wokół problemu. Jeżeli rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce, no to trzeba byłoby się zastanowić, czy nie jesteśmy już w takim momencie, że trzeba byłoby się tym stresem jakoś kompleksowo zająć. No bo jak wpływa na nas ten stres? Stres powoduje, że nasz organizm wstaje wobec takiej reakcji walka albo ucieczka, pewnie to znacie. Ale co to tak naprawdę znaczy? Między innymi są wydzielane dwa hormony. Jednym z nich jest adrenalina, która spowoduje przyspieszenie akcji serca, wzrost ciśnienia krwi i odpływ krwi do mięśni, a drugim jest kortyzol, który zwiększy nam stężenie, poziom glukozy we krwi, co da nam niezłego kopa energii. I to wszystko spowoduje, że nasz organizm będzie zmobilizowany do działania, do walki albo do ucieczki.
Jakie mogą być objawy stresu? Jeżeli chodzi o takie objawy fizjologiczne, no to mamy to, o czym mówiłam Wam przed chwilą, czyli właśnie wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie akcji serca, odpływ krwi do mięśni, ale również szybki, płytki oddech, potliwość, bóle brzucha, wymioty, wypieki na twarzy. Tego typu objawy mogą się pojawić, ale objawy mogą być również z innych układów. Może to na przykład być objawy takie poznawcze, czyli problemy z wysławianiem się, z koncentracją, z pamięcią, z myśleniem logicznym, czy takie objawy emocjonalne, czy behawioralne, jak na przykład niepanowanie nad emocjami, huśtawka nastrojów, wybuchowość, drażliwość, ale też na przykład zachowania kompulsywne, obgryzanie paznokci, czy sięganie po używki takie jak papierosy, alkohol czy kofeina. Także jak sami widzicie, tych objawów może być naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i niestety stres ma takie tendencje do kumulowania, czyli stres rodzi stres, tak jak agresja rodzi agresję. No i spójrzcie sobie nawet na wykres stresu. Stres do pewnego momentu działa na nas bardzo mobilizująco. To jest ten stres pozytywny, ten eustres. I osiąga pewne optimum takiej wydajności, takiego maksymalnego kopa naszego do działania, a następnie zaczyna przechodzić ten stres negatywny, ten dystres, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do wyczerpania. Generalnie jest tak, że każdy troszeczkę inaczej reaguje na stres, każdego stresują trochę inne rzeczy, ale generalnie schemat pewnego zetknięcia się ze stresorem jest taki sam. Czyli pojawia się jakiś stresor, jakaś okoliczność, wydarzenie. My je musimy ocenić świadomie, bardziej lub mniej. I wtedy jest nasza reakcja, bo to od naszej oceny zależy, czy dane wydarzenie będzie dla nas czymś stresującym, czy też nie. Mówi się o tym, że istnieją też pewne wzorce zachowań, czy cechy osobowości, które wpływają na to, że jesteśmy bardziej podatni na stres, jak na przykład perfekcjonizm, ciągła potrzeba uznania, potrzeba sprawowania kontroli, czy taki pesymizm, czy takie po prostu myślenie w sposób negatywny o różnych rzeczach. Ważne jest, żebyśmy zidentyfikowali źródło stresu, bo kiedy zidentyfikujemy źródło, czyli będziemy znali przyczyny tego stresu i konsekwencje, czyli to, w jaki sposób ten stres na nas działa, będziemy mogli opracować sobie najbardziej efektywne dla nas, bo nie ma takich, wiecie, złotych zasad, złotych terapii. Takie najbardziej efektywne dla nas po prostu strategie radzenia sobie ze stresem i obniżania tego poziomu stresu do poziomu, który będzie dla nas bardziej na przykład optymalny. Więc trzeba byłoby się zastanowić, kiedy wydarza się jakaś sytuacja stresowa, zapamiętać sobie, co spowodowało, że ten stres się u nas pojawił. Nawet sobie zapisać, mamy zawsze ze sobą jakiś telefon, warto byłoby takie informacje notować. Warto też byłoby sobie zrobić taką analizę w głowie, żeby zastanowić się, wracając do poprzednich jakichś swoich wydarzeń, kiedy się stresujemy. Stresuję się wtedy, gdy, nie wiem, ktoś mnie ocenia, wtedy, gdy szef wzywa mnie na dywanik, wtedy, gdy muszę pracować pod presją czasu, żeby wyselekcjonować sobie takie zdarzenia, które powodują u nas, że ten poziom stresu jest zdecydowanie większy. Pozwoli nam to przede wszystkim też ocenić, czy mamy do czynienia z jakąś sytuacją przejściową, czy może czymś długotrwałym, czy jest to bardziej związane z sytuacjami płynącymi z zewnątrz, czy może jest to też bardziej kwestia nasza, czyli idzie to gdzieś tam od wewnątrz. No i warto było w ogóle stworzyć sobie taką tabelkę, gdzieś notować sobie w jakimś zeszycie czy w telefonie tak naprawdę nie tylko same przyczyny tego, że się stresujemy, ale także objawy, dokładnie kto lub co nas stresuje i nawet nasze sposoby, jak sobie ten poziom stresu obniżyliśmy, czy jaką strategię zastosowaliśmy, żeby sobie z tym stresem poradzić, po to, żeby później wtórnie móc ocenić, czy ta strategia była efektywna. To tyle na pierwszy filmik. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj jakieś ciekawe informacje. Do usłyszenia, do zobaczenia.